Cześć, witajcie! Silent Hill to seria bardzo specyficznych horrorów. Ma już 27 lat i śmiało można powiedzieć, że to jedna z najbardziej nierównych serii gier w historii. Z jednej strony absolutne arcydzieła i kult, który trwa do dziś. Z drugiej strony części, o których fani woleliby zapomnieć. A mimo to marka wciąż funkcjonuje jako legenda. Wiadomo, najpopularniejsza okazała się dwójka, ale Silent Hill to nie tylko przeprawa Jamesa Sunderlanda. Żeby zrozumieć Silent Hill, trzeba cofnąć się do końcówki lat 90., tak mniej więcej. To był czas, kiedy rynek horrorów w grach był już w pewnym stopniu zdefiniowany przez Resident Evil. Strach oparty na akcji, ograniczone zasoby, potwory, wirusy, korporacje itd. No i wtedy w 1999 roku Konami wypuszcza pierwsze Silent Hill i nagle okazuje się, że horror nie musi polegać na wyskakującym potworze zza rogu. Silent Hill poszedł w zupełnie inną stronę. To nie był zwykły horror. No wiecie, to był horror psychologiczny, mniej dosłowny, bardziej metaforyczny, bardziej niepokojący. Gra miała cię straszyć, tylko że bardziej tym, co widzisz i czujesz w związku z bardzo odrealnionymi rzeczami, dziejącymi się na ekranie, często z chwili na chwilę, bardzo niespójnymi w swoim przekazie, ale właśnie takie to miało być. Nie miałeś wprost dowiedzieć, co się dzieje, ty miałeś dowiedzieć się z czasem albo sam połączyć. I to właśnie była taka opozycja do Resident Evil, gdzie widząc zombie wiedziałeś, że to jest zombie, a w Silent Hillu, chociażby w takim dwójce, jak widziałeś laleczkę, to nie miałeś pewności, czy to jest po prostu jakaś dziwna szkarada w tym świecie. Dopiero potem dowiadywałeś się, że to jest właśnie metafora pewnych fantazji Jamesa i to, jak jest ubrana. Miasto Silent Hill to nie jest tylko miejsce akcji, chociaż przy początkach tej serii było to dosyć oczywiste, że mamy takie kultowe miasteczko Silent Hill. Na przestrzeni lat to się bardzo zmienia, ale clue zostaje to samo. Ono jest lustrem psychiki bohatera, jest projekcją winy, traumy, lęków i swego rodzaju tłumionych emocji. I tutaj właśnie dobrym przykładem jest Silent Hill 2. James Sunderland, czyli osoba, która przyjeżdża do tego miasteczka, bo dostaje list od swojej zmarłej żony. Już sam ten punkt wyjścia jest bardzo niepokojący, ale to, co się dzieje później, to nie jest tylko walka z potworami, to jest konfrontacja z własnym poczuciem winy. No i chociażby taki piramidogłowy nie jest tylko efektownym potworem z wielkim nożem, który będzie nam przykrzył życie i nas ganiał i tak dalej. On jest usposobieniem kary, egzekutorem, manifestacją podświadomej potrzeby Jamesa, by zostać ukaranym. Potwory w tej grze często mają zdeformowane, seksualizowane kształty i to też nie jest przypadek. To symbol tłumionych emocji, frustracji, ale też pojebanych potrzeb seksualnych naszego bohatera. Ale też poczucie winy związanej z chorobą żony i jego własnymi myślami. Silent Hill stawia pytania, ale rzadko daje jednoznaczne odpowiedzi. I to jest właśnie taki wyróżnik tej całej serii gier, w porównaniu chociażby do Resident Evil czy wielu innych horrorów, które wychodzą chociażby dzisiaj. Podobnie mamy w Silent Hill 3, mamy motyw kultu religijnego, fanatyzmu, kontroli i utraty tożsamości. Ta właśnie metaforyczność przekazu sprawia, że Silent Hill wyróżniał się na tle innych horrorów, tak jak mówiłem wcześniej. Mgła w pierwszej części była co prawda sprytnym rozwiązaniem technicznym, ograniczeń sprzętowych tamtych lat, ale stała się też swego rodzaju symbolem, który został z nami aż do dzisiaj. Niejasność, zagubienie, swego rodzaju niepewność, a alternatywna, zardzewiała wersja miasta to wizualizacja koszmaru, który istnieje pod powierzchnią rzeczywistości. Widzicie, samo to tłumaczenie i wyjaśnianie tego, czym jest ta seria, jest już bardzo metaforyczne i idzie tu już łączyć kropki, a co już myśleć o samym graniu i doświadczaniu tej gry. I wiecie, takie tworzenie teorii i łączeniu kropek i składanie tego w całość, wiecie, po prostu grając. To jest unikalne doświadczenie. No i właśnie Silent Hill to seria, która operuje niedopowiedzeniem. Zmusza gracza do interpretacji i może dlatego, mimo że seria bywa nierówna, jej najlepsze części do dziś są analizowane jako dzieło sztuki. Gracze do dzisiaj wracają do takiego Silent Hill 2, chociażby za sprawą remake'u, ale nadal są zachwyceni tą historią, że ona jest niepowtarzalna. Nigdy nie spotkałem się i chyba nie ma drugiego takiego motywu i takiej historii, którą zobaczyliśmy w Silent Hillu drugim. Żadna gra do dzisiaj nie przerobiła tego w taki sposób, jaki zrobiła to dwójka i przeprawa Jamesa. No, możecie się ze mną kłócić w komentarzach, ale nie ma drugiej takiej gry. Ale
Ale już wracając, dziś porozmawiamy o części, która z zamysłu wydawała mi się bardzo interesująca, jednocześnie do zagrania, ale też do porozmawiania o niej, czyli Silent Hill 4 The Room. Gra pierwotnie wyszła na PlayStation 2, Xbox oraz PC, a ja osobiście grałem na PC przez platformę GOG, dzięki której mogłem grać w starszą produkcję na nowym sprzęcie, nie martwiąc się o problemy techniczne czy problemy z uruchomieniem samej gry. Silent Hill 4 The Room jest bardzo specyficzne i to już na poziomie samego założenia, bo jako tako ta gra nie dzieje się bezpośrednio w samym miasteczku Silent Hill, co wtedy było bardzo inne i powiedzmy dziwne, dzisiaj jest już to standardem. Ale wracając, akcja osadzona jest głównie w fikcyjnym mieście Ashfield, a dokładnie w mieszkaniu 302 w South Ashfield Heights. I już to od początku daje nam sygnał, że to będzie coś nieco innego, ponieważ na początku czujemy się dość dziwnie, gramy z pierwszej osoby, chodzimy po apartamencie, wszystko jest inaczej niż to bywało kiedyś, a dopiero po czasie formuła wraca do tej bardziej klasycznej, za sprawą dziur w ścianie. Oczywiście Silent Hill jako miejsce i jako mitologia nadal to istnieje. Pojawiają się nawiązania, lokacje w tym drugim wymiarze. Prowadzą nas m.in. do więzienia czy szpitala znanych z uniwersum, ale to nie jest klasyczna wycieczka do mglistego miasteczka, to historia bardziej zamknięta, bardziej kameralna, bardziej klaustrofobiczna. Bym powiedział taka, powiedzmy, bardziej osobista, chociaż nie tak bardzo osobista jak przeprawa Jamesa, żeby była jasność. No i w tej części też jest bardzo dużo backtrackingu, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Tutaj w centrum wydarzeń nie jest samo miasto, jest nim mieszkanie. To tutaj dowiadujemy się najwięcej od wyglądania przez okno, przez dziurkę w drzwiach czy ścianie, słuchając ludzi, co się dzieje w świecie wokół nas, bo ludzie nas nie słyszą, ale my słyszymy ich. My wołamy o pomoc przez drzwi, ale osoba, która puka do nas, już tego nie słyszy. Tak samo ludzie, do których machamy przez okno, czy wyglądamy przez otwarte okno, no też nas nie widzą, nie reagują na nas. I to jest absolutnie genialne w swojej prostocie. Silent Hill 4 przestrzeń, która powinna być bezpieczną przystanią, czyli dom, powiedzmy mieszkanie, apartament, po prostu nasze cztery ściany, miejsce odpoczynku staje się więzieniem. I to dosłownie, drzwi są zamknięte od środka, okna nie da się otworzyć ani jakoś sforsować, telefon nie działa, no przynajmniej na początku, tak samo jak TV, a jedyne przejście prowadzi przez dziurę w ścianie, która otwiera dostęp do koszmaru i z czasem się powiększa. To nie jest tylko strach przed potworem czający się w ciemności, to strach przed utratą kontroli nad własnym życiem, przed izolacją, przed tym, że miejsce, które miało być bezpieczne, zaczyna działać przeciwko tobie. Ale tutaj w tej części też ogromną rolę odgrywa kult sam w sobie. No i co najgorsze, mieszkanie z czasem zaczyna się zmieniać. Pojawiają się nawiedzenia, dźwięki, zjawy, przedmioty, które wcześniej były neutralne, zaczynają budzić niepokój. Gra odbiera ci nawet to minimum komfortu, które na początku wydawało się ostoją, bo ja przynajmniej to tak odbierałem, że jak wracaliśmy z tego drugiego świata, do którego wchodziliśmy przez dziury w ścianie, to wracaliśmy do pokoju i mieliśmy tu chwilę wytchnienia. Zapisywaliśmy sobie grę, zajrzeliśmy czy to właśnie do drzwi, do dziury w ścianie, przez okno, zobaczyć co się zmieniło i zawsze za każdym razem byliśmy bezpieczni, ale do czasu. No i właśnie to jest bardzo metaforyczne, bo pokój w tej grze to nie jest tylko fizyczna przestrzeń, to stan psychiczny. To bańka bezpieczeństwa, która pęka. To pokazanie, że od własnych demonów nie uciekniesz, nawet jeśli zamkniesz się na 4 spusty. Chociaż nie do końca my sami zamknęliśmy się w tym mieszkaniu, ale to wyjaśnia się z czasem. I właśnie dlatego Silent Hill jest tak inne. Mniej o mgle, mniej o miasteczku, a właśnie więcej o izolacji, obsesji i zamknięciu zarówno fizycznym, jak i mentalnym. No i też o, powiedzmy, bardzo chorych i pojebanych aspektach pewnego kultu. No dobra, skoro już wiemy, że nasze mieszkanie jest więzieniem, to teraz pogadajmy o tym, co jest po drugiej stronie tej dziury w ścianie. I autentycznie pierwsze, co pomyślałem widząc ten motyw, to Stranger Things i ten już moim zdaniem kultowy Upside Down, bo Silent Hill 4 wprowadza coś, co można nazwać alternatywnym wymiarem. Ale to znowu nie jest takie proste, to nie jest tak klasyczne jak Otherworld w Silent Hill 2, gdzie świat zmieniał się na naszych oczach w zardzewiały, koszmar i sorki za powtórzenie. Tutaj mamy bardziej, powiedzmy, osobiste piekło i od razu powiem wam, za to lubię gry z serii Silent Hill, bo tu każdy może interpretować na swój sposób pewne wydarzenia i łączyć kropki i motywy. I a nuż
uda nam się złożyć to w spójną całość, złączyć tą teorię, dowiedzieć się czegoś więcej. To jest to, co lubię używać, chociażby w serii gier o The Elder Scrolls na kanale, to jest taki metagaming. My podświadomie wykonujemy pewne czynności, tak jak tam mówiłem o odgrywaniu ról, że ja podświadomie chciałem roleplayować, tak tutaj podświadomie od razu z automatu interpretujemy pewne wydarzenia, składając je w teorię. Zajebiste. Te lokacje, metro, las i wiele, wiele więcej to nie są przypadkowe miejsca. One są bezpośrednio powiązane z historią Waltera Sullivana i jego, powiedzmy, swego rodzaju obsesją. To są fragmenty jego psychiki, wspomnienia przefiltrowane przez rytuał, przez kult, przez pewną wypaczoną ideę. Ale nie będę za bardzo wchodził w szczegóły. Chcę, żebyście, jeżeli będziecie zachęceni tym materiałem do ogrania tej gry, właśnie żebyście ją samodzielnie ograli, poznali pewnego rodzaju twisty. I przez chwilę właśnie tak trzeba na to patrzeć. To nie są zwykłe poziomy, to są etapy rytuału, elementy większej układanki, powiedzmy. Światy stworzone przez umysł człowieka, który całkowicie odleciał. Ale jak właściwie się w to gra? Bo tutaj zaczynają się rzeczy, które dla jednych są genialne, a dla innych będą potwornie frustrujące. Przede wszystkim kamera i o Jezu, w mieszkaniu mamy widok z pierwszej osoby i to jest bardzo mega dziwne na początku, szczególnie jeśli ktoś ograł wcześniejsze części, tak jak mówiłem. No i chodzisz po tym apartamencie, oglądasz przedmioty, zaglądasz przez wizjer, przez okno, słuchasz świata generalnie. Kamera jest sztywna, powolna, no i żeby zebrać kilka prosów, powiedzmy bardzo intymna, ale to bardzo na wyrost ten plus. Chociaż warto dodać, że w wersji Go, którą grałem, została ona poprawiona i działa odrobinę lepiej, ale to jest bardzo odrobinę. Ale gdy wchodzisz do dziury w ścianie, wracamy do klasyki. Kamera zmienia się na trzecioosobową z ustalonymi kątami. Czasem statyczna, czasem lekko podążająca za bohaterem i tak jak w starszych Silent Hillach nie zawsze pokazuje ci wszystko. Czasem specjalnie ogranicza widoczność, czasem ustawia się tak, żebyś czuł dyskomfort. To celowy zabieg, do którego albo ktoś się przyzwyczaja, albo będzie musiał po prostu dostosować się, jeżeli chce ograć ten tytuł. Sterowanie jest dość toporne, ale to też jest charakterystyka gier tamtych lat. No, jednym słowem ciężkie. Henry nie jest bohaterem akcji, on nie robi uników, walka opiera się głównie na broni białej, czyli rury i pałki, które potrafią się nawet łamać. Broń palna jest, ale amunicji nie ma zbyt dużo. To też jest charakterystyka, więc trzeba myśleć. Od specyfika właśnie naleciałości survival horroru. I tu wchodzi dosyć unikatowa mechanika właśnie dla tego tytułu, czyli duchy. Niektórych przeciwników nie da się zabić na stałe. Możesz ich powalić, możesz ich wyeliminować, ale oni i tak wrócą i to zmienia totalnie podejście do rozgrywki. To nie jest czyszczenie mapy jak w typowym survival horrorze, to jest zarządzanie zagrożeniem. Czasem lepiej ominąć, czasem lepiej poczekać, czasem lepiej po prostu zaryzykować sprint i ich wszystkich w pizdu wyminąć. Do tego dochodzi to, co już wspominałem wcześniej, czyli mocny backtracking. Wracasz do tych samych lokacji, ale w nieco zmienionej formie lub nie. Często z towarzyszem, którego musisz chronić i nagle gra, która była samotnym spacerem, zmienia się w eskortę przez piekło, a wiemy doskonale, jak gracze kochają misje eskortowe. Spoiler, ja takich misji nie lubię, a sam backtracking polega na tym, że często musimy wrócić do pokoju, zrobić coś lub schować jakiś przedmiot i wrócić do wymiaru w dziurze, która z czasem się powiększa i wtedy dopiero będziemy mogli iść dalej. A skrzynkę do przechowywania przedmiotów mamy tylko w mieszkaniu, więc co chwila wracasz przez dziurę, zostawiasz przedmioty, leczysz się, zapisujesz grę i znowu przez dziurę w dół. To tworzy specyficzny rytm. Eksploracja, powrót do bezpiecznej strefy i znowu eksploracja. Zwłaszcza, że uwierzcie mi, będziecie chcieli robić zapisy, ponieważ ja przez to, że wczułem się w grę i po czasie zginąłem, w pewnym momencie to miałem 2 godziny w plecy. Tylko z czasem problem w tym, że mieszkanie przestaje być bezpieczne i w pewnym momencie gra zaczyna atakować cię już wszędzie. Ograniczone leczenie, presja czasu przy niektórych elementach. To nie jest dynamiczny horror, to jest powolne, konsekwentne dokręcanie śruby, no tak mniej więcej. Czy to się zestarzało? Momentami tak, kamera bywa upierdliwa, walka bywa sztywna, backtracking potrafi zmęczyć, ale jednocześnie jest w tym coś cholernie konsekwentnego. Silent Hill 4 The Room nie próbuje być drugą przeprawą Jamesa, nie próbuje kopiować schematów, idzie w izolację, w powtarzalność, w klaustrofobię,
mechaniczną, a nie tylko fabularną. I właśnie dlatego ten wymiar po drugiej stronie działa, bo to nie jest tylko alternatywna mapa, to jest swego rodzaju przedłużenie mieszkania 302. To ta sama klatka, tylko że większa. A najgorsze jest to, że im dłużej grasz, tym mniej masz pewności, gdzie kończy się jeden koszmar, a zaczyna drugi. Jest to zajebiście zrealizowane w tej grze. I to właściwie wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać i tak słowem podsumowania, Silent Hill 4 to jest bardzo specyficzna gra, ale jednocześnie na tyle wyróżniająca się, że warto przynajmniej spróbować w nią zagrać. Nie oczekujmy od tego, że będzie to swojego rodzaju Silent Hill 2 i fenomenalna podróż Jamesa, bo tutaj podróż Henry'ego, mimo że jest osobista, tylko tak jak wcześniej wspominałem, nie aż tak bardzo osobista jak u Jamesa, bo sam Henry jest częścią historii, która niekoniecznie go dotyczy, przynajmniej nie z początku. Jest po prostu częścią tego rytuału, jest jego, powiedzmy, ostatnim czynnikiem. I specjalnie nie będę wam zdradzał zakończeń tego tytułu, mimo że gra jest już stara, no bo mam nadzieję, że kto zostanie zachęcony tym materiałem, to po prostu zagra. Mi osobiście gra pod względem twistów podobała się, ale nie podobała mi się pod względem konstrukcyjnym i tym backtrackingiem, na który narzekałem na przestrzeni całego materiału. Jest on bardzo upierdliwy, toporny. Po prostu to tutaj nie zagrało. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Mam nadzieję, że obejrzeliście go do końca. Trzymajcie się. Cześć.